Siema, Bartek z tej strony, kanał Coffee Doctor. Witam na kolejnym filmie, witam Niwona. Słuchajcie, Niwona, którą 2 lata temu z kawałkiem poleciłem klientowi. No i się popsuła. Popsuła się usterka, jaką zgłasza klient, to na pełni obwód, podejrzany przepływomierz, ale przy okazji, ponieważ o to pytacie, pokażę wam, jak rozbiera się tego typu wylewkę. I pewnie wrzucę tu jeszcze na koniec jakiś taki bardziej typowy model Niwony i tam też pokażę wam, jak rozbiera się tą wylewkę, bo zasypujecie mnie takim właśnie pytaniem. Także zapraszam na nową naprawę. Słuchajcie, odpalmy ją. Ładny ekspres, prawda? Odpalmy ją. I zobaczmy, co się dzieje. Ustaw zegar. To akurat nieistotne. Jakaś szklanica, słuchajcie. Hello darkness, my old friend. Cudownie, cudownie. Jakaś szklanica. Nie ma to jak, słuchajcie, zacząć dzień od oblania sobie spodni. Teraz już będzie z górki. Woda się leje do tacki, słychać. Ale czy będzie jakiś pozytywny efekt? Nie sądzę, bo już chyba powinien załapać, gdyby przepływomierz działał. No ale dajmy mu szansę, niech się wybuczy chłopak. No dawaj. Nic z tego nie będzie. Jak widzicie, nadal uzupełni, czyli on nie widzi tego przepływu wody. Ja za to już zobaczyłem. Cała woda, jak widzicie, jest tutaj. No i tu się, słuchajcie, rodzi pytanie, no bo tu jakby fusy, jakieś resztki są, natomiast widzę po tacce. Jak dbasz, tak masz, tak? Nie wiem, czy to miało jakiś większy wpływ. Zaraz się dowiemy. Trzeba gościa rozebrać, zajrzyjmy mu jeszcze do środka. Zajrzyjmy mu jeszcze do środka, obierzmy to, co niepotrzebne. Zaparzacz. No tu powiem, było dbane o zaparzacz. A jak mamy w środku? Rozświećmy, rozświetlmy. No tak średnia krajowa, bym powiedział. Słuchajcie, wyciągamy wodę i jedziemy z nim. Przepływomierz w ekspresach Niwona jest w tym gdzieś miejscu tutaj, o ile dobrze pamiętam, ale może źle pamiętam. Jedziemy z gościem. Pojemnik na śrubki też nam się przyda. Ładne te ekspresy, no ale coś jest na rzeczy. No kiedyś te Niwony trafiały oczywiście, no bo to ja zawsze wam powtarzam, że każdy ekspres się w końcu popsuje, bo one się zużywają po prostu. No jak wszystko, jak samochody, ale jakoś teraz więcej tych Niwon trafia. Nie wiem, czy stała się popularniejsza, czy rzeczywiście coś z tą jakością jest nie tak. Nie wiem, napiszcie w komentarzu, jak macie jakieś przemyślenia na ten temat. Tradycyjny już zatrzask od spodu w każdej Niwonie. Czy w tej jest również? Chyba tak. W którym tu będzie miejscu? Tutaj, o, ładnie wyskoczył. Chodzi o ten, słuchajcie, zatrzask. On trzyma tam od spodu cały ten element. To na bok. Wężyki już widzę, że całkiem czyściutkie. To teraz góra, słuchajcie. To już też wielokrotnie widzieliście. Podważamy zatrzaski. O! Po to te dziurki ktoś, słuchajcie, wymyśli. Wszystko odpięte szczelo, ale wszystko całe. To najważniejsze. No i to jest to, co też niejednokrotnie powtarzam. Jak się robi pełną gamę tam ekspresów, oczywiście z małymi wyjątkami, o tym wiecie. Takiego modelu chyba nie rozbierałem, jeszcze nie pamiętam. A przynajmniej nieczęsto, bo nie pamiętam. No to trzeba duszę badacza włączyć i poszukać, gdzie te zatrzaski są.
Tyle. Nie da się w głowie mieć wszystkiego, nie do wszystkich ekspresów są schematy, do Nivony akurat nie są łatwo dostępne schematy. To jest taki dziwny nalot na zaworze ceramicznym, ale to chyba po prostu ten typ tak ma. Czy tu jest ta śrubka z tyłu? Nie ma. Czyli należy rozumieć, że idziemy z tym do góry i robimy wyjazd. Zrezygnowała, widzę już Nivona z tego cieniutkiego wężyka, który bardzo łatwo pękał przy wyciąganiu. No i mamy to. Mamy to. Test zaworu ceramicznego. Rzecz, której się całkiem niedawno dowiedziałem. Dzięki, Piotr. Że tu się wygniatają uszczelniacze i te zawory się luzują. W sensie takim, że tu macie te dwa wkręty. Pokażę wam. Jeden chyba widać. O, właśnie tam. Światłość. I te wkręty są luźne. Zobaczymy, jak to jest w dwulatku. Uwaga. No, widzicie? Dwoma palcami kręcę, więc nie używam dużo siły. Tu przestrzegam, jakbyście sobie dokręcali te wkręty, no to nie na pałę. O, widzicie? Bo jak wam pęknie zawór ceramiczny, to będzie wam smutno, no po prostu. Znaczy smutno będzie waszemu portfelowi głównie. Zawór ceramiczny dokręcony. Jeszcze zanim się dobierzemy do przepływomierza, który to... No te wężyki to tak pochwaliłem, że idealnie czyste, ale jest nieźle. Który to siedzi tu, to zajrzyjmy, jak w ekspresie, z tego co pamiętam, klient mówił, że on ma 2 lata i 3 miesiące. Wygląda sytuacja z klapencją. Czyli o to też mnie pytacie, jak to czyścić, więc tak jak widzieliście na chyba zeszłotygodniowym bez dubli, zgaśnij lampo. Tak jak widzieliście na zeszłotygodniowym bez dubli, warto tą klapkę sobie odkręcić. Warto tu zajrzeć. To jest tylko raz, 2, 5 wkrętów, torksów. Nawet żeby tam przedmuchać, tylko nie lejcie tam, bo miałem, słuchajcie, ostatnio klienta. Nawet nie wiem, czy ten ekspres gdzieś tu nie stoi. Jeszcze w kolejce, który szedł z uśmiechem na ustach, mówiąc, żebym się za głośno ja nie śmiał. Wziął sobie Siemensa chyba EQ6 i wężem ogrodowym tutaj sobie wymył. No i nie włącza się, słuchajcie. No zdarza się, no klient przyszedł z pełną świadomością swojej pomysłowości. Pośmialiśmy się tu trochę. Natomiast no, zawiesił się pan, trochę go poniosło. Zdarza się. No i macie 2-latka, zobaczcie. Wiem już, od was zresztą z grupy, że wyszedł nowy model Nivony. Może jak nie zapomnę, to napiszę tutaj gdzieś na dole się pojawi, jaki to jest model. Przekonstruowana jest ta komora zaparzania, jest w ogóle inny zaparzacz. Może nawet wam wrzucę zdjęcie, jak znajdę, z grupy. Bo to ciekawe, jest to nowy ekspres, więc on do mnie pewnie szybko nie trafi, no bo są na gwarancji. Ale jestem ciekawy, jak to się sprawdzi, bo co jest pocieszające. Nivona miała świadomość tego problemu i coś robią w tym kierunku. Przekonstruowali to. W ogóle tutaj, zobaczycie, nie widać tego zaworu drenażu. To do wyczyszczenia, ale tu powiem wam, i tak jest nieźle. No i co? I trzeba to wszystko tu wystrugać, wybrać, ale to zaraz. Usterka. Przepływomierz główny podejrzany. Trzeba się teraz dostać do tego przepływomierza i niech ja sobie przypomnę, jak to się robiło. Na pewno musimy się pozbyć tych przewodów. Was daję bliżej na ekspres, żeby tutaj sobie poluzować sytuację. Na pewno trzeba wykręcić ten wkręt, z tego co pamiętam. Przepływomierze w Nivonach rzadko wymieniam. Jeszcze gdzieś jest drugi. Tak bym obstawiał, oczywiście. No i wyjeżdżamy. I tu właściwie, słuchajcie, tu jest wszystko na cybantach i to jakichś nowszych widzę. Porządnych, to trzeba przyznać. Bo w zasadzie musimy tylko trochę tą pompą wyjechać, żeby dostać się do winowajcy. Tylko tu nam trzymają te przewody od pompy i one idą tu.
Więc musimy jeszcze tą wiązkę wypleść, żeby trochę tam zluzować sytuację. O, tą pompę można tutaj albo młynek rozpiąć, ale to już nam powinno trochę poluzować. O, ale grzałkę muszę odpiąć, żeby jeszcze tu poluzować sytuację. Więc tutaj jest na zawleczkę. Wypinamy zawleczkę, nie gubimy, powtarzam. Nie gubimy zawleczki, bo wpadnie gdzieś na elementy pod napięciem i zrobi nam się boom. Mamy to wypięte. Teraz już nam tu wyjeżdża przepływomierz, który jest wpięty tu. I właściwie jesteśmy, słuchajcie, prawie że w domu. Mamy przepływomierz. Więc wypinamy stary. Tym sobie jeszcze bardziej możemy wyjechać, żeby mieć tu pełen dostęp. Tylko trzeba te przewody przełożyć. Proszę Cię, wyjdź kawałek jeszcze. O, tyle nam wystarczy. Podważamy, on jest tu wpinany. 2021, 4 maja, no to tak. 2,5 roku. 2,5 roku niecałe, bo wiadomo, no to jest data produkcji przepływomierza. Ten ekspres nie sprzedał się od razu. Wyciągamy. No czyste te wężyki, muszę przyznać. I teraz to też czasami pytacie, bo ja kupiłem przepływomierz i ten ma łopatki tak, w sensie mówię tutaj jest na za 15-12, a ten ma na punkt 12. Każdy przepływomierz otwieracie jak słoik, przekładacie i zapinacie, a potem robicie to poprawnie, w sensie takim, że żeby było identycznie jak w tym, czyli górna idzie tak, dolna idzie tak. Ładnie tu ułóżcie uszczelkę, żeby się nie przycięła, żeby się nie lało. I mamy to. Widzicie, to tak a propos tego, co mówię, że tutaj mamy datę na przepływomierzu, pokażę Wam. 4 maja 2021, a zobaczcie, nowy przepływomierz. 9 maja 2022. No, te części leżą, są magazynowane, słuchajcie, to nie jest tak, że tu musi być data z dzisiaj. Jest na pewno nowy, na pewno czyściutki. Dobra, przepinamy i miejmy nadzieję, że problem rozwiązany, choć pewności oczywiście nie mamy. To też jest nawiązanie do tego, że często mnie pytacie, nawet wczoraj było takie pytanie, czy jak w Siemensie cała woda idzie do tacki, to czy to membrana, czy zawór ceramiczny. No nie da się tego stwierdzić, słuchajcie, nie da się tego stwierdzić bez rozebrania ekspresu. Tutaj jeszcze przetrę, bo jakiś tu drobny syfek się zebrał. Układamy, przekładamy, zapinamy przepływomierz. Czy jemu się tu te nóżki zgodzą? Zgodzą. Sprawdzamy, czy żaden wężyk nie ucierpiał w tej operacji. No i co? I wracamy z pompą na miejsce. Wracamy z pompą na miejsce. Zapamięć od razu.
No boki tak bym chciał założyć, żeby móc wpiąć zbiornik wody. Więc uczynimy to od razu. Ale krótki wężyk. Jak ja biedny mam się tu wpiąć? Przewody, żeby nie przyciąć. Proszę cię, wejdź, mokre ręce. To może zróbmy tak, włóżmy ten bok. Nie przycinam tu żadnych przewodów, nie. Ty uziemienie, chodź tu. O. Teraz będzie chyba prościej. Coś takiego. Dobra, mamy to wstępnie złożone. Woda. Trochę tu nie docisnąłem. Czy nic się nie leje? Wygląda to dobrze. Przestraszył mnie wężyk. Jakieś lęki mam ostatnio. Co tu się dzieje? Przekręcamy. Tacka. Co zrobiłem z tacką? Jest. Jeszcze niestety z tymi nieszczęsnymi blaszkami. Wszyscy, słuchajcie, zaparzacz na miejsce. Tylko teraz nam... Pamiętajcie, że zaparzacz wam nie wejdzie, jak nie ma założonej tej klapki. Bo ona ma tu takie dwa pipki, nazwijmy to, które wciskają tutaj w zaparzaczu ten element. I on się nie zamknie po prostu bez tego elementu. Można to w warunkach serwisowych sobie na razie tylko tutaj przyłożyć, ponieważ tam będziemy czyścić to wszystko. Zaparzacz. Odwracamy z powrotem sytuację do prądu gościa. No i sprawdzamy. Nie chciałbym teraz prądu dotknąć, a chciałbym, żebyście widzieli. Ustaw zegar, zamknij pokrywę, czyli to ten czujnik z tyłu. Nie, jeszcze magnesik. Patrzę, czy tu się nic nie leje. Woda widzę płynie. Odpowietrza się chłopaczyna. Lusterka usunięta, słuchajcie. Czyli na szczęście dla klienta to nie żadne problemy elektroniczne, elektryczne, tylko on pewnie stoi dęba. A widzicie, tu nawet się kręci. Co prawda nie kręci się tak jak powinien. Bo gdy przetrzemy mu nawet palcami, zobaczcie. Nic się tu nie dzieje. Nic się nie dzieje. Ale dziwne dźwięki wydaje, chociaż pompuje, już widzę, napręża się. Jak widzicie, drenaż działa. Czy go wymieniać? Tego nie wiem. Zapytam klienta, ale chyba nie ma jeszcze takiej potrzeby. O, jak przetrzemy palcami, no stoi ten. Słabo się kręci ten przepływomierz, ale tą usterkę mamy usuniętą. Trochę tu zamiotę i bierzemy się za rozbieranie wylewki w tym modelu, a potem w jeszcze jakimś innym. Z tego co ja pamiętam, a raz to robiłem, do wyciągnięcia tej wylewki nie musicie w ogóle rozkręcać ekspresu. Ale czy to prawda, czy mam rację, to się za chwilę dowiemy. Wiadomo, wyciągamy osłonę, wyciągamy kapucinator. No ale tu, jak widzicie, nie możemy się do tego dostać. Z tego co ja pamiętam, to tu są pod tymi gumkami, trzeba je delikatnie ściągać, żeby ich nie porozrywać. Pod tymi gumkami są śrubki. Raczej na 100%. O, gdzie lecisz? To jest taka, widzicie? No taka gumka, no. W nią wchodzą te bolczyki, które tu są, żeby się trzymała ta wylewka. Czy tam jest śrubka? Przyświećmy. Trochę za blisko. No jest, widzicie? I w każdej z tych, pod każdą z tych gumek siedzi schowany skubaniec, którego trzeba odkręcić.
No to lecimy ze wszystkimi. Druga. Trzecia. Powoli, nie szarpcie. Czy one się różnią? Różnią się, słuchajcie. Nie. I czwarta. Gumki mamy ściągnięte. To jedziemy ze śrubkami. Jedna. Druga. Trzeba jeszcze trafić. Trzecia i czwarta, słuchajcie. No weź, dziewczyno, nie rób scen. Mamy to. No i sami widzicie, wylewka wychodzi. Nie ciągnijcie na hama, że tak powiem, bo tu są też, jak widzicie, albo i nie, ale to oświetlmy to. Tu są wężyki od spieniacza. One idą do zaworu ceramicznego, więc zawsze jak ściągacie, czy pierwszy raz, czy drugi, czy piąty, nie na zasadzie lampo, nie rób scen. No i tu mamy w środku dostęp do tej nieszczęsnej wylewki, o której tak piszecie, że wam się zapycha. No zapychają się, no to jest kawa. Czyszczenie tabletką pomaga zachować czystość w tej wylewce, ale nigdy w 100% nie ściągnie wam tego wszystkiego. Tu macie dwa przewodziki. Jeden w takiej tutaj prowadnicy, może ja wam to przybliżę, to coś więcej zobaczycie. Wypinacie sobie ten przewód, one są tylko na wcisk. Wypinacie sobie drugi, który jest tam głębiej, spróbuję wam go pokazać. Widać od razu, który jest od kawy, bo jest ciemniejszy. Widać go? No widać, tam jest wpięty z tyłu. I to jest całe miejsce, w którym się zbiera zło, czyli ten czarny plastik. Można go kupić, można go wymyć w środku. To już jak to woli. Jeśli się dba, to wystarczy go tam zapsikać jakimś detergentem, postukać w niego, popukać, wyczyścić. I potem odwracamy sytuację, czyli musimy to wszystko tu ładnie poukładać. Wkładamy wylewkę, przykręcamy 4 śrubki, zakładamy osłonkę, zakładamy kapucinator, który też myjemy. I mamy temat wylewki w tym modelu. A jaki to model, to już wam mówię, zresztą widzicie. Typ 709 NICR 821. Dobra, ale słuchajcie. Tu mamy naprawę tak naprawdę zakończoną, ale chcę wam pokazać, bo to jest inny typ wylewki. Chcę wam pokazać jeszcze jedną niwonę, bo tam się inaczej tą wylewkę rozbiera. I tamta jest chyba na ten moment jeszcze dużo bardziej popularna niż z tego typu głowicami, więc lecę poszukać takiej niwony i zaraz wam to pokażę. Słuchajcie, mam tu ekspres jakiś inny, nawet nie pamiętam na jaką usterkę, bo położyłem już gdzieś protokół przyjęcia. Ale z tą taką najbardziej standardową, słuchajcie, wylewką, wiadomo, wyciągamy elementy tutaj z pieniacza, to na bok. Ta wylewka jest w obudowie. To, co widzicie na zewnątrz, to jest obudowa. Ona schodzi do przodu. Tu nie ma żadnych śrubek, z tego co pamiętam. Chyba nie ma. Połóżmy sobie ekspres na boku. No. O co się tu rozchodzi? Rozchodzi się, słuchajcie. Zapalę lampę, bo tu akurat ważne, żeby było bardzo widno. Rozchodzi się o... Tu są takie dwa zatrzaski. Widzicie? Niech ja tu dojadę. Jak mamy elementy wylewki, jeden, drugi, to tutaj jest zaczepiona ta wylewka w tych dwóch punktach. Ja nie bardzo mam jak wam to pokazać, a nie chcę jej połamać, bo to wylewka klientki. Ale trzeba to tutaj podważyć. Nie jest to dobre narzędzie do tego. Może mały śrubokręcik. Ja to podważę i spróbuję wam to pokazać, bo to nie jest wygodna pozycja, słuchajcie. O! Idealnie zeszło. Aż jestem w szoku. Spójrzcie. Tak, żeby jeszcze nie zrzucić ekspresu. Podważyłem, wcisnąłem po prostu te dwa
guziczki, które tam było widać, teraz już ich nie widać, bo są wsunięte i patrzcie. O. I mamy dostęp do wylewki. Ona też jest na 2 wężykach, więc uważajcie. Może postawmy teraz w pionie. Ale ją stąd tutaj ściągacie taką osłonkę. O, to ważne. I ją stąd wyciągacie. U góry jest jeden wężyk, u dołu, nie wiem czy widać, zasłaniam palcem, jest drugi wężyk. Wypinacie, macie podobny element jak w tamtym ekspresie. Z powrotem wkładamy, nie ściągnąłem wężyków, ściągnąłem, będę musiał włożyć. Z powrotem wkładamy ten element i nasuwamy wylewkę. Widzicie, sami. Czasami to schodzi łatwo, tak jak tutaj, czasami jak jest uklejone schodzi ciężko, ale tu rozchodzi się o to, że od spodu są takie 2 dzióbki i one wpadają tu, jak założycie, dociśniecie tą wylewkę, widzicie, tu nawet jest uklejone, o. Więc trzeba je wcisnąć i ona wam wyjeżdża do przodu. Cała filozofia, jak to zawsze powtarzam, słuchajcie, jak się wie, to jest proste, ale ja też to kiedyś musiałem rozkminiać, słuchajcie, i tyle. Dzisiaj taka trochę prosta naprawa, trochę chaotyczna, bo w poniedziałek live urodzinowy, człowiek się starzeje, coraz gorzej mu idzie, słuchajcie. Prosiliście o to, macie te 2 typy wylewek, jak się rozbiera, w tych wyższych modelach jest jeszcze ciężej, bo w takim, nie powiem wam teraz symbolu, ale w dużym modelu, gdzie jest ten ekran dotykowy taki duży, to tam jeszcze jest silnik napowietrzacza pod spodem, pod ekranem, tam jest jeszcze to bardziej skomplikowane. Raz chyba robiłem tylko ten model, jak się trafi, to wam oczywiście pokażę. Tyle z mojej strony, słuchajcie. Zapraszam w poniedziałek na live urodzinowy. Mam nadzieję, że udało mi się, bo teraz jestem Bartkiem z przyszłości, że udało mi się wam w czwartek czy w piątek puścić film z naprawy tego oto ekspresu, który w poniedziałek będziecie mogli zgarnąć. 18:30, najbliższy poniedziałek, czyli to będzie 2 października. Zapraszam na live urodzinowy. Będziemy coś tam dłubać, ale głównie ma być wesoło, ma być śmiesznie. Tyle. Pamiętajcie o partnerze kanału. Te elementy wszystkie kupicie na nord.pl, tutaj linki na dole, portal Naprawiaj, nie wyrzucaj, zajrzyjcie, asortyment olbrzymi, także zapraszam jeszcze raz. Mówił do was Bartek, kanał Coffee Doctor, dajcie lajka, dajcie suba, pozdrawiam was, miłej kawki. Miłej kawki. Miłej kawki. Jeszcze raz. Smacznej kawusi życzę, no i oczywiście miłej soboty, trzymajcie się, cześć.